mi się jazda na śmigłach przypomina. To było co? Normalnie to bym tak w życiu nie chodziła, bym się bała nocą. Teraz? Myślicie, że się boję? A gdzie tam? Ja o tym nie myślę, bo myślę tak zdjęcie zrobić fajne. No dobra, sesja zdjęciowa urządzona. Idziemy spać. Żeby tylko głowy nie rozbić gdzieś. Szybka przerwa na reklamy, bo może tego potrzebujecie akurat, bądź będziecie potrzebować. Ostatnie 2 lata są bardzo trudne w transporcie, najcięższe w tym stuleciu. Koszty rosną, jest niestabilnie, kierowców brakuje, z pracą jest różnie, a do tego 60 dni oczekiwania na płatność już nikogo wcale nawet nie dziwi. A nasze koszty, leasingi, ubezpieczenia, opłaty drogowe itd. musimy płacić terminowo. Całe szczęście w naszej branży pojawiają się też dobre innowacje i dziś chciałabym Wam pokazać takie rozwiązanie, które ułatwia życie. Factoring w Finea. Już Wam pokazuję, jak to działa. Biorę telefon, wchodzę na stronę Finea, ładuję swoją fakturę i zamiast czekać kilka tygodni na płatność, to mam już ją praktycznie od razu. Czasami nawet tego samego dnia. I wszystko z telefonu, jak widzicie, bez zbędnych formalności. No i to działa. Dla mnie najważniejsze w tym wszystkim jest to, że mam wybór, bo mogę sobie sfinansować tylko i wyłącznie jedną fakturę, gdy już rzeczywiście tego potrzebuję. Bez jakichś abonamentów, bez limitów, bez kombinowania. A jak czegoś nie wiem, no to zawsze mogę zadzwonić i ktoś mi pomoże. Transport jest nieprzewidywalny i uważam, że szczególnie małe firmy powinny mieć ogarnięty factoring, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy i mi osobiście to, że mam factoring na wszelki wypadek, daje takie poczucie, że w razie czego mogę zawsze sfinansować jakąś fakturę transportową i sobie poradzę. A jak wiadomo, pieniądz w czasie ma swoją wartość, a w transporcie nie ma czasu na czekanie. Odsyłam Was do linku w opisie. Dziękuję, że poglądaliście tę reklamę i teraz wracamy już do naszego filmu. Patrzcie, to jest najlepsza rzecz z pracy w windparkach. No po prostu idealnie. Rano wstajesz, a tam jak na wakacjach. W świat transportu ponadnormatywnego weszłam w 2014 roku i to właśnie wtedy rozpoczęłam swój największy skok, jeżeli chodzi o umiejętności techniczne kierowcy zawodowego. Musiałam rozwinąć się na wielu płaszczyznach. Opanować precyzję prowadzenia 60-metrowego zestawu z łopatą turbiny wiatrowej, nauczyć się pracy w zespole i jazdy w konwojach, co było dla mnie ogromną zmianą po 3 latach samotnych kursów po Europie, trwających od 4 do 8 tygodni. A w końcu przyjąć rygorystyczne zasady bezpieczeństwa na farmach wiatrowych. To stąd ten kask wszędzie u mnie. Wtedy te zasady bezpieczeństwa wydawały mi się mocno przesadzone. Nawet próbowałam ich unikać, ale sieć była na tyle szczelna, że po prostu nie dało się. Ostatecznie musiałam je zaakceptować. Patrząc wstecz, nie wiem dlaczego, gdy jesteśmy młodzi, mamy tak silną potrzebę udawania twardzieli. W tamtym czasie kochałam adrenalinę i to poczucie, że jestem w zmowie z chłopakami z konwoju, zawsze gotowa na kolejne wyzwania, takie wiecie, kradniemy razem konie. Ale później, kiedy wyjechałam do Kanady i pracowałam albo na polach naftowych, albo na lodowych szlakach, gdzie zasady były równie rygorystyczne, nie musiałam już uczyć się niczego nowego w kwestii bezpieczeństwa w pracy. Byłam już przygotowana do pracy w jednych z najbardziej wymagających środowisk. Kiedyś wszystko wydawało się ogromnym wyzwaniem, ale się nauczyłam. A dziś, jako właścicielka ciężarówki, moją ulubioną częścią pracy nie jest już adrenalina związana z przewożeniem ogromnych ładunków, a w sumie to nawet jest tyle tej adrenaliny w ogóle w całym prowadzeniu firmy, że wolałabym mieć święty spokój, ale raczej właśnie spokojne chwile pracy na łonie natury. Zabawne, jak bardzo ludzie zmieniają się z czasem. Zrzucają! Dobry. Czyli dźwig działa, tak? Idź, składamy chociaż gabarytki.
No więc wiadomo jest, że nie wolno ściągać łańcuchów do momentu, w którym nie jest się pod dźwigiem, w miejscu rozładunku. Ale gabarytki można troszeczkę już rozbroić. No dobra. Pierwszy idzie do zrzutki. Okulary robocze. Środkowo mam te swoje tutaj, ale tam to auto stoi w słońcu. Militaria.pl. Idziemy się zrzucać. Średnica pewnie około 6 metrów. I tak do samej góry, a na samej górze pewnie jest rura. Na górze już jest rura. Tam już jest droga publiczna jakaś? Czy jakaś taka, wiesz, z blach będzie można stać? To tu jakiś las jest, nie? Utwardzona, zrobiona sztucznie chyba na potrzeby tego windparku, nie? Także na pewno będzie można stać. Ja tu pociągnę do przodu, idę tam też podpisać papierki. No i na razie też się nigdzie nie wybieram, tylko dam znać, że jestem rozładowany i tyle. Nie będę nigdzie jeździł. No to dobra. Jest czasem spokojnie się zabrać i tak dalej. Może akurat rzeczywiście można stać. Jak nie ma roboty, to... No, zgadza się. Idę tylko do niego, żebym podpisał. Długo trwa rozładunek, zastanawiałem się, gdzie położyć to, a ja dzisiaj nie zdążyłam nic dać. Więc różne rzeczy się robi w trakcie oczekiwania na wjazd pod dźwig, ale ja zrobię taką.
CMR-ka. To są pieniądze. To jest czysta CMR-ka. To jest rata na Volvega. To jest rachunek Eurowag za paliwo i za opłaty drogowe. Volveg tej trasy spalił ostatecznie średnio 85 litrów na 100 km. 6 metrów szerokości, 105 ton ładunku. I górki. Magdeburg, Hannover, Bielefeld. Same górki. Ale wszystko poszło dobrze, CMR-ka czysta. Mogę jechać na następną misję, ale pierwsze muszę ją wywalczyć. Wiecie, co jest lepsze od świeżego śniadania? Gotowe śniadanie. Więc mam jeszcze dzisiaj. Dzisiaj sobie wzięłam dietę keto. Więc miałam ochotę na coś słodkiego bardzo. I to jest keto, ale to jest pewnie z jakimiś takimi, wiecie, sweetolem lub coś w tym stylu. Bez torii, bez cukru. O, po takim załadunku! I to jest masło. Co to jest w ogóle? Nie popatrzyłam. Co to jest? Keto placówki czekoladowe z orzechowym serkiem. W życiu by nie wpadła, że to serek, ale pasuje. Mam jeszcze tutaj resztki wczorajszej kawy. No, zrobię nową, ale wiecie, generalnie jest gorąco, więc ja lubię starą kawę, znaczy starą, zimną kawę po prostu, więc nie litujcie się, ja mogę sobie zrobić nową, tylko raz, że mi się nie chce, a dwa, że jest zbyt gorąco. Jak to jeść? Może tak to będę robić. To jest dokładnie to, czego ja potrzebowałam. One są tak czekoladowe. Takie, wiecie, ciężkie, gęste. Jeszcze ten serek orzechowy, to powiem wam, że wymiata. Takie śniadanie to ja mogę. I bez cukru. Niemcy też się zawsze dziwią. Też zawsze chodzą zaglądać, patrzeć co to, jak to, ile to waży. Trzeba cię jakoś cofnąć albo coś? Nie, wyjadę. Też tak masz, że musisz ciągnikiem jechać na 4 osiach, że ci ta oś pomocnicza opada? Tak, i kompresor się przyciąża. No i można oponent zjechać. A, brawo, sieht gut aus. A, brawo, dobrze. Lewo, dobrze. Gut, Florian. Ah, bravo, hast du noch halbe Meter? Mach nicht so schnell. Ja, bist vorbei, alles gut, super. Ja, brawo, dobrze, lewo ist auch dobrze. Ja, perfekt. Und jetzt fahre ich rückwärts, weil ich bleib stehen hier. Ja, hat Micha gesagt. Kannst du rückwärts fahren. Ja, kannst du schon ein bisschen, bravo. Ja, weiter. Ja, kannst du mal weiter. Du hast noch 2 Meter. Langsam. Ja, gut, bleib so stehen, alles gut. Danke.
Dzięki za oglądanie. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Wielkie podziękowania dla wszystkich wspierających. To dzięki Wam mogę robić coraz to lepsze materiały. Matthias Kunkel, Graham Robinson, Adelmo Filo, Ariel Karp, Alex Mici, Toshio Oki, Kevin Rafferty, DJ De Koning, Eduardo Soto, Franz Zajc, Manuel Cersoli.